Czołem wszystkim. Słuchajcie, dzisiejszy filmik będzie poświęcony pytaniu, a w zasadzie szeregu pytań, które dostaję bardzo często ostatnio, mianowicie dotyczących ogólnie zjawiska, jakim jest polska szermierka. A raczej zarzutom, że polska szermierka nie istnieje. Otóż w 100% nie mogę się zgodzić na to, ze względu na to, że źródła, jeżeli je badamy prawidłowo, to świadczą o tym, że jednak coś takiego istniało. Dla przykładu, w 1658 Erhardus Hennig napisał, pozwolę sobie dokładnie zacytować: Und ist hier wohl zu merken, dass man ebenselbige Lektionen auch machen konnte gegen einen, der sich der Kreuzhebe gebraucht hat, welches Fechten zwar von etlichen hoch gehalten wird, aber ganz nicht aus der Kunst, sondern vielmehr ein natürlich oder polnisch Fechten zu nennen. Tłumacząc na polski, ten Erhardus Hennig pisze: warto tutaj wspomnieć, że te same lekcje wykorzystać można przeciwko komuś, kto używa szermierki krzyżowej. Która to szermierka często jest bardzo wysoko ceniona, ale zupełnie nie pochodzi od sztuki. To warto podkreślić. Tak samo często nazywana jest polską szermierką lub naturalną szermierką. Innymi słowy, już w 1658 obce źródła przypisują pewnemu terminowi polski model szermierki. Ok, to jest jedno ze źródeł, które można powielać w wielu miejscach. Mamy dalej na przykład późniejszego Marcellego, który też pisze o polskiej szermierce. Mamy też późniejsze, dużo późniejsze, XVIII i XIX wieczne źródła i wspomnienia mówiące o tym, że jest polski wzorzec szermierki. Jest wielu też Polaków narzekających, na przykład w czasach wojen napoleońskich, że polski wzorzec szermierki niekoniecznie sprzyja pojedynkom, różnym typom i są w porównaniu na przykład do francuskiego modelu Espadon jest trochę anachroniczny, ponieważ nie pozwala na łatwość walki z przeciwnikiem. Choćby Fredro o tym pisze, ale nie o tym rozmawiamy. Pierwszą rzeczą, o której warto wspomnieć, jest tak zwana ta szermierka krzyżowa. Czym ona jest? Najstarsze źródło polskie dotyczące mam tutaj w rękach, jego przedruk z Księgi Hetmańskiej Stanisława Sarnickiego. Pamiętam, pierwszy raz tą książkę miałem możliwość zobaczenia w oryginale. Ile to lat temu było, jak jeszcze robiłem podyplomowe studia z konserwacji papieru. I generalnie jest tam bardzo ciekawa rzecz, której warto przeczytać i warto zapamiętać. Mianowicie, ustęp, który dotyczy broni, ogółem jest wymienione wiele rodzajów tych typów broni, i jeden akapit wspominający o mieczach wielkich. Bywają też miecze wielgie, nazbyt jako wiosło, które Niemcy zowią szlagschwertami, które na przestrzeństwie ab submovendum hostem, gdy żegnać z placu chcą nieprzyjaciela. Ale drudzy zowią je ulicznikami. Doświadczają tego, co umie taki miecz, ci, co gasatum chodzą, infame genus exerciti. Z tą bronią chwalią krzyżowe szermowanie, a co by się z wysoka nie zamierzać, ani szeroko rozwodzić, bo takim szermowaniem 3 zaraz można sadnie rany dać. Może i spodku ręce podciąć, może i z wierzchu dołożyć, może i pachmie sztychem.
Widałem też, że szlachcic jeden, prawą ręką wziąwszy kord, a lewą od chłopca wziąwszy i posłami miecz, za onem mieczem z wielkimi pliachami, jako ze słupem pod obronną stał rękojeścią, mieczową i pliachami się zestawiając, a potem runąwszy się niemały poczet pachołków rozproszył. Od ciekawa anegdota i przypowieść. Istotne jest to, że szermierka krzyżowa to termin, który dotyczy ogólnie wzoru szermierczego pochodzącego czy tkwiącego korzeniami jeszcze głęboko w średniowieczu. Badając źródła po kolei, możemy zauważyć, że na przykład w okresie XVI wieku, drugiej połowy XVI wieku, mamy wyraźny rozkwit włoskiej sztuki szermierczej, który to też rozwija pewien model specjalistyczny szermierki, to znaczy pewien taktyczny model, o którym zresztą mówiłem w kilku filmach mówiący o tym, że wykonuje się bardzo konkretne działania naprzeciwko takich też specyficznych działań przeciwnika. Natomiast to, co jest ważne, w zasadzie połowy XVIII wieku, kiedy jeszcze miecz wielki jest ciągle używany w jakimś tam zakresie, pozostaje on jedyną bronią, która jest wykorzystywana w dawnym modelu szermierczym. To znaczy, gdzie te cięcia i działania były zupełnie podstawowe, doprowadzane do perfekcji. Ten wzorzec ruchu był podstawowy. Tak jak zresztą pisze tutaj Sarnicki. I spod ręce podciąć, może i z wierzchu dołożyć, może i pachmieszczek, czyli cięcie z góry, z dołu i pchnięcie. Istotne jest to, że wzorzec szermierki, siecznej zwłaszcza, w drugiej połowie XVII wieku ulega bardzo znaczącej zmianie. To znaczy tak zwane dui tempo zastępuje stresso tempo. Stresso tempo, czyli dawny typ szermierki siecznej, oznaczało tyle, że my broniliśmy, atakowaliśmy zawsze jakąś formą natarcia. Czyli gdy ktoś nas ciął, my też na niego cięliśmy. A wtedy się to odpowiednio zamykało, schodziło z linii, różne dodatkowe działania. Więc cięcie na cięcie, o czym świetnie świadczy przykład najbardziej typowej szermierki niemieckiej XVI wieku, związanej też z mieczami wielkimi, czyli szermierki mistrzowskiej, Meisterhau. Tylko że ten wzorzec szermierki to jest wzorzec szermierki specjalistyczny. Natomiast równocześnie istnieje wzorzec szermierki potocznej. I to jest właśnie oznacza nam tak zwana krzyżowa szermierka. O co chodzi? Podstawowe cięcia. I doprowadzamy do perfekcji. Umiemy w sekwencjach, w prostych układach, którymi też szkoli się albo na samym początku w gildiach szermierczych, albo w przypadku np. włoskiej szermierki jest to podstawowy model treningowy, który jest używany przez praktycznie cały XVI wiek. I dopiero wejście włoskiego modelu szermierki, który właśnie w tym okresie połowy XVII wieku, czyli prawie 100 lat później, zmienia też cały model np. niemieckiej szermierki siecznej, czyli tworzy tak zwane dui tempo, to znaczy zasłona, odpowiedź. Stąd też o tym, co było powiedziane u Erhardusa Henninga. Aber ganz nicht aus den Kunst, czyli zupełnie nie od sztuki. System ten związany jest z mechanizmem, który właśnie preferowana jest szermierka sieczna, bardzo mocno bazująca na modelu taktycznym, który stworzył Salvator Fabris i był używany przez w zasadzie resztę istnienia szermierki halowej, siecznej w Niemczech, Austrii i innych krajach niemieckich.
Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to stanowi wzorzec, według którego można zacząć badać, sprawdzać typy szermierki, typ ruchu, jak mamy działać. Marcelli na przykład w swoim podręczniku z 1696 opisuje dokładnie, jak te działania mają wyglądać. Czym się tnie, czym się broni, jak się stoi, jak się chodzi. Więc innymi słowy mamy rozwiązanie, zasłaniać się, jak ciąć, jak chodzić, jak stać. Więc mamy wszystko opisane. I rozumiem, gdzie ma nie być, czy brakować źródeł. Jest to optymalny arsenał do jakichkolwiek rozpoczęcia i analizy tej sztuki szermierczej, jaka była związana z tą sztuką krzyżową. Teraz już dochodzą rzeczy specjalistyczne, tak zwane eksperckie, gdzie już będziemy musieli znajdować, jak ten ruch biomechanicznie wygląda i czy w jaki sposób cięto, czy cięto fałszywym, prawdziwym. Już takie niuanse, które trzeba znajdywać między akapitami innych źródeł. Reszta, jak widzimy, podstawowy arsenał działań jest bardzo dobrze opisany. 2. Jeżeli zobaczycie na przykład na stronie internetowej Sztuka krzyżowa i krzyżowe cięcia bardzo często występują w podręcznikach niemieckich szermierki siecznej, nawet rapierami i mieczorapierami, wykorzystującym stary model sieczny. Czyli dla przykładu na stronie internetowej naszej mamy artykuł, którym powołuje się na te konkretne źródła i dokładnie je przetłumaczam, gdzie mamy według system Szeferiego oraz system Hesslera, którzy pokazują właśnie rapier w modelu taktycznym Salvatora Fabrisa, jednakże mają całą część, tak zwane Balgerhiebe, czyli dosłownie cięcia na ciało, które są już zupełnie odmienne od tego modelu od Salvatora Fabrisa. I stosują stary model. I tam właśnie jest im system cięcie na cięcie, cięcie na cięcie. Ja tnę, on tnie, ja tnę i on tnie. Natomiast później już, na przykład u Erhardusa Henninga, który jest jednym z pierwszych ludzi stosującym już systemy sieczne przy wykorzystaniu na przykład hibrapierów i nowej sztuki szermierczej, wykorzystuje właśnie zasłona, odpowiedź, zasłona, odpowiedź. To pozwala nam na dalsze badanie pewnych niuansów i wzorców, które wykorzystywaliśmy. Jest wiele jeszcze innych źródeł, których omawiać nie będę. Omawiam je także w wielu małych filmikach, krótkich anegdotach, które wspominam pomiędzy artykułami. Oraz często omawiam w katalogu z naszej wystawy Szable w dłoń, szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe. Polecam, dostępne na naszym sklepie silkfencingshop.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam i do zobaczenia.